White Tower. Zespół założony w Grecji, a dokładniej w Salonikach w regionie Macedonia Środkowa. Zespół gra od 2020 roku i gra do dzisiaj. Gatunek jaki grają to heavy metal, a album, o którym sobie dzisiaj opowiemy, to Night Hunters. Album można kupić na stronie whitetowermetal.pickcartel.com za 15 euro. Czy album jest warty swojej ceny? Czy drugi album tego zespołu mnie jakkolwiek zaciekawił? Czy ten dość świeży zespół ma coś interesującego do pokazania? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z albumu muzycznego. Z albumu, który poznałem dzięki kanałowi New Wave of Traditional Heavy Metal i zachęciła mnie okładka, więc nie wiedząc czego się spodziewać, odpaliłem ten album i go w pełni przesłuchałem i przyznam, że zrobił on na mnie całkiem niezłe wrażenie. Opowiedzmy sobie na początek jednak coś o zespole. White Tower to zespół, w skład którego wchodzi 5 członków i są to Theodoros Triochidis, perkusista, Nick Vekis, basista, Gago Karapetian, wokalista, Orestis Koulas, gitarzysta oraz Nikos Patronopoulos, gitarzysta. Tych 6 dżentelmenów wydało album dokładnie 6 grudnia 2024 roku i na tym krążku znajduje się 11 utworów i są to Blood, Total Evil, Night Hunters, Knife in the Back, Banshee, Tear Up the Night, Warmonger, Early Warning, Masters of Menace, Enforcer oraz Malice and Lust. Jak wspominałem, nie wiedziałem czego się spodziewać, ale po ponadminutowym wstępie w formie utworu Blood następuje początek utworu Total Evil i w momencie gdy wjechał wokal, to wiedziałem, że ta płyta będzie dla mnie ciekawa. Z tego względu, że na start już wokalista bardzo często wjeżdża z piskami i wysokimi tonami, przez co regularnie manewruje swoim głosem i niezwykle podoba mi się ten efekt. W kwestii instrumentów to dominuje w utworach szybkie tempo, przez co ciągle coś się dzieje, cały czas słyszymy piękną symfoniczną rozpierduchę, którą ci panowie nam serwują. Przyznam, że najczęściej zwracam uwagę na wokal w muzyce, ale tutaj niezwykle przykuwają uwagę instrumenty i nie wiem czy to przez to tempo, czy jakoś się bardziej wkręciłem w nie. Nie umniejszając oczywiście wokaliście, bo jego krzyk i piski również uwielbiam. Praktycznie też w każdym utworze znalazłem coś dla siebie i mam na myśli tutaj konkretne momenty wokalne lub instrumentalne, dzięki czemu mniej więcej zapamiętałem, który utwór jest który i do nich najczęściej wracam. Chociażby takimi utworami są Early Warning, gdzie w refrenie słyszymy potężne wybijanie na perkusji, albo w Masters of Menace od około 40 sekundy, kiedy to zaczyna się naprawdę zajebisty riff na gitarze, który chce się powtarzać non-stop, bo tak cudownie brzmi. No i nie mogę zapomnieć również o początkowym utworze, jakim jest Total Evil, gdyż początek słyszymy jak gra sama gitara i powoli dołączają kolejne instrumenty i zaczyna się solidny chaos. Jednakże żaden z tych utworów nie kupił mnie tak bardzo jak utwór Banshee. O, żeż kurwa! To jest utwór, który chyba najbardziej mnie przekonał do siebie i który jest dla mnie taką wisienką na torcie tego albumu. Cały utwór to dla mnie naprawdę solidny kawałek i to ze względu na wszystko. Instrumenty, wokal i tekst. Nie mogę w ogóle pozbyć się wrażenia, że muzyka czy wokal mają jakiś filtr, pogłos, czy jakby był nagrywany w przestrzeni? Jakby taki efekt starych albumów, gdzie jakość nie była idealnie czysta, tylko właśnie jakby była taka przestrzeń. Nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale żeby nie było, nie jest to nic złego, a właśnie mi się to zajebiście podoba, bo ma dla mnie klimacik takich starych albumów. Ich muzyka i teksty to coś, co naprawdę mi się spodobało, bo wśród ostatnich albumów, które przesłuchałem, oni się dla mnie jakoś bardziej wyróżnili. Jeden z powodów to może być wokal, a dokładniej te nagłe przeskoki wokalne w wysokie tony czy piski, które występują bardzo często i niezwykle dodaje to porządnego efektu w trakcie instrumentów, a one to kolejny powód. Bo instrumenty są cały czas w ruchu, tu się cały czas coś dzieje, nie ma chwili odpoczynku, a kiedy kończy się jeden utwór, to wjeżdża kolejny z tekstem pobudka, czas napierdalać dalej. W ogóle taka dygresja, do teraz nie mogę się pozbyć wrażenia, że początek ostatniego utworu Malice and Lust brzmi podobnie jak początek utworu Doomgate z serii Doom, w sensie ta stara wersja.
No dobrze, to teraz opowiem wam o mojej ulubionej trójcy oraz o utworze, który podobał mi się najmniej. Ulubiona trójca z tego albumu to Early Warning, Masters of Menace oraz oczywiście Banshee. Co do utworu, który mi się najmniej podobał, to Warmonger. Nie mówię, że jest zły, ale najmniej przypadł mi do gustu ze wszystkich tworów na tej płycie. Także otrzymałem płytę, na której rytm jest szybki, a przy tym ciężki i przy którym nie można się nudzić, a dodatkowo wyczyny wokalisty sprawiają, że ta płyta to naprawdę porządny zbiór ciekawych i dobrych utworów, które aż zapraszają, żeby jebnąć w headbang. Jestem ciekaw, jak dalej potoczą się losy naszych muzyków i być może w przyszłości nagram film o ich pierwszym albumie. Zobaczymy. Tymczasem ja zachęcam was do wspierania zespołu, link do ich Facebooka, merchu i płyty w opisie, a ja wracam do ucieczki przed Banshee, chociaż jak to wokalista śpiewa, There is no hope, you can't run. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego słuchania. I czas na krótkie fragmenty utworów z tego albumu. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!